Nie wiem, czy wiesz, Marcin, ale tu Niemcy po 1939 roku to miejsce zostawili w idealnym stanie. Tu miałeś rurociągi, miałeś wszystko. To wszystko było połączone z projektem RISE. Projekt RISE co oznacza? Olbrzym. I ten cały kompleks jest połączony, nie wiemy o tym w 100%, bo jest wszystko zasypane, ale to miało być połączone wszystko tunelami podziemnymi. To druga część naszej wyprawy z Marcinem Stolarzem. Trafiliśmy właśnie tutaj do Muzeum Mühlke. Pan bardzo ciekawie nam opowiedział historię, no nie tylko tego miejsca, ale całego kompleksu. I no szkoda, że nie może się wypowiedzieć, ja Wam na pewno tego nie powtórzę, ale no, wiedza niesamowita, 20 lat studiował to wszystko, co tutaj się działo, także wyobraźcie sobie, ile musi wiedzieć. Polecam to miejsce, żeby można było przyjść, no i czegoś się dowiedzieć o naszych przeszłych czasach. A już niedługo ja odpalę drona i będę tu latać. Włodarz, RISE, Muzeum Molke. Jestem podobnie, akurat jeszcze tutaj moim widzom nagrywam coś. Będziemy teraz latać dronami, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Żeby film wyszedł ciekawie, w zasadzie no, zgodny z regułami filmowymi, to musisz mieć czas naświetlania 1/50 w manualu. To jest tak, jak widzi ludzkie oko. Jeżeli kręcisz w 25 klatkach, bo odróżniasz 25 klatek na sekundę? Tak. Nie. No to zadajesz mi teraz trudne pytania. To ja Ci mówię, wyobraź sobie, że w jednej sekundzie mieścisz 25 klatek. I tak widzi ludzkie oko. I żeby to wszystko filmowo się zgadzało, to musisz dać czas naświetlania 1/50. Przy 1/50, gdyby było dużo słońca, miałbyś straszny przepał, więc musisz po prostu założyć odpowiedni filtr ND, żebyś tego przepału nie miał. To filtr ND do kamery jest tak jakby okularami przeciwsłonecznymi. Okej. I wtedy obraz jest lekko rozmyty, tak jak widzi ludzkie oko, a nie taki na przykład rwany, czy... Tu mamy ND16? No nie, na dzisiejszą pogodę to myślę, że możesz nic nie zakładać, w zależności czy to jest regulowana przysłona, czy nie, a 4 bym ewentualnie może założył, jeżeli masz. Dobrze, że są tacy ludzie jak Pan, to przynajmniej coś Pan nam powie, bo ja niestety jestem lewa noga, że tak powiem, w historii, za to znam się trochę na lataniu, ale tylko trochę. Gogle są dla Pana. Ojej. Może sobie Pan ten kabel tutaj, jakby co, pozwolę sobie jak włożyć tu. I jakie są odczucia? Tylko chyba będę musiał jeszcze włączyć. Jeszcze teraz nic nie będzie widać. Będzie fajny film, bo tutaj fajnie wyglądały te kołowrotki, no nie? No i przede wszystkim i ten przelot przez tą V1 i ten. Co to jest V1? To jest latająca bomba, nie? Tylko ona ma kabinę, To. nie? Aha. Czyli tak, ten przód na zawiasach się odczepiał z ładunkiem wybuchowym, żyroskopami. Silniki się odczepiały, skrzydła były wsadzone w takie specjalne otwory na zatrzaski. I to się wyciągało. Wszystko to można było rozmontować, zapakować nawet na okręt podwodny. Kurde, niezłe, nie? Ale o tym właśnie mówię, no to było tylko do wersji testowych, dlatego, bo problem polegał na tym, że ten silnik jakby zaburzał lot rakiety. Nie mogli ustabilizować tej rakiety, a komputerów nie było, no więc trzeba było tam wsadzić człowieka. Wielu pilotów przed Haną Reich zginęło tak naprawdę testując to.
Kurde, to było. To było, słuchajcie, jak na tamte czasy to była bardzo nowoczesna broń. No bo tak, prawie tona ładunku wybuchowego. Prędkość 600 km na godzinę. To jak na tamte czasy naprawdę nieźle. To kurde, super. No, zasięg 250 km. To też nie było źle. No ale była niecelna, bo z dokładnością do jednego miasta tak naprawdę. No ale umówmy się, Londyn był duży, można było trafić, nie? No ale jednak no, 8000 sztuk wystrzelono tych pocisków w czasie II wojny światowej. Co to jest tam w środku? Widziałem, zobacz. To wejście do kopalni było, nie? Nie, to są chodniki techniczne. Aha. W tych chodnikach niczego nie produkowano. Są za małe, za wąskie, ale rozciągały się tam kable, rury. Ale to jest oryginał, przepraszam? Nie, to już Nie. są repliki. Słuchajcie, te wszystkie kable, Można tu rury, to wejść? wszystko. Tak, oczywiście, wchodźcie. To, co było potrzebne do zasilania fabryki zbrojeniowej. To, co zwiedzacie tutaj, to jest tak naprawdę 300 kurde, metrów. ekstra. A to wszystko rozciąga się pod całą ulicą tutaj fabryczną. Ostatni z tych chodników wychodzi aż tam pod tym wiaduktem kolejowym, 2 km. Ale czad. Super. Dobra, nie, ja już nagrywam. Ja nagrywam. Ale ekstra. Chodź tu jeszcze. Ja pierdzielę. Chodźcie. No tak, bo tu wszędzie na tych półkach były kable, rury, to wszystko co zasilało fabrykę zbrojeniową. Super. Ale za tą ścianą jest dalej chodnik i on się łączy z chodnikiem, który idzie wzdłuż całej ulicy i wychodzi tam właśnie pod tym wiaduktem kolejowym, 2 km stąd. To one są tu wszędzie pod całą tą ulicą, te chodniki. Ja tak prawie idę już na szuraka. Nie, na mały szczęście. Nie może być. A tutaj jakiś komin, czy co to? Nie, to są wyjścia, to były wyjścia. Aha. Uwaga, schodek. No Tutaj wszędzie się tutaj rozchodzą te chodniki. No tylko, że tam one się kończą ścianami, nie? Tam też możecie podejść kawałek do góry, tylko tam jest woda, ale tutaj i tak możecie wyjść. Okej. Aspiracje mieli. Nieźle, nie? Jak to powiedział Stefan Szczerczewski. Uważajcie na głowę i... Dobra, ja już Dobra. nie. Tam kawałek dalej pójdziecie, będzie woda, także dalej nie chodźcie, ale... A już tutaj powoli się zaczyna chyba, no. Ty masz ten, nie? No patrz. Ty zajdźmy tutaj, ja w moim gminie. I patrz, pełno wody. Aha. No, pan Jarek daje radę. Kurde, naprawdę taka historia, że w głowie się nie mieści. Warto przyjechać do tego miejsca i dowiedzieć się wielu różnych ciekawych rzeczy, bo no być może i na historii kiedyś nie uważałem, ale może w zły sposób też zostało mi to jakoś przedstawiane. A tutaj pan Jarek naprawdę opowiada to no tak, że chce się słuchać, chce się tu przyjechać i spędzić przede wszystkim czas, bo tak jak właśnie powiedział, nie ma może tu dużo eksponatów, ale historie są naprawdę niesamowite. Mochołapka, niezwykłe miejsce na mapie turystycznej Gór Sowich. Nikt nie wie, do czego to służyło. Jest wiele informacji na ten temat, no ale niestety, może kiedyś do tego dojdą. Także Muzeum Techniki Militarnej, tutaj Rize Molke, no przepiękna sprawa. Czemu to w ogóle muchołapka się nazywa? No nikt tego nie wie. Tak naprawdę wyszło to stąd, że u nas na szczycie były porozpinane stalowe liny.
I komuś się musiało to gdzieś pokojarzyć z pajęczą siecią, pająk, sieć, mucha. No. Dziwna budowla, nie? Bo to też podobno, że niby skład amunicji. A to nie jest tak jak na przykład to nieskończone z DAG, że tam mieli dobudować i mogli robić... Pamiętajmy, że tu też było DAG. No tak. No ciekawe, nie? To nie jest wykluczone. Co panie Marcinie? Myślę, że kawał ciekawej historii. Fajnie spędzony czas. Podziemia były super. Nie, to też mnie zaskoczyło. Tak byś nie powiedział, że coś takiego jest. A w razie kataklizmu może się schować jeszcze. No właśnie, tak. I teraz właśnie czytałem, że musowo trzeba będzie budować bunkry, schrony pod ziemią. Deweloperzy będą musieli robić. Także my, którzy nie mamy bunkrów, wiemy gdzie przyjechać. Słuchaj, już wiesz dlaczego panowie z urbexów mają polary czasami takie ubrudzone, No to ja a my idziemy, że tak powiem, pod krawatem. No dzisiaj tak. Nie? Ale nie mieliśmy robić urbexa. No właśnie nie wiadomo co mieliśmy robić i widzisz, to zawsze tak wygląda, bo to... Dobra, chyba ten... razem ubieram się na czarno. I tylko w polar. Nie, idę ten. No dobra. Jesteśmy na miejscu chyba. A byłeś tutaj? Nie, tylko ulicą jak jechałem. Widziałem. Aha. No ten pan mi nie sprzedał tej historii jeszcze wtedy. Bo nie było tego pana. Bo to była taka... Teraz mamy prawie wiosnę, nie? No. A wtedy to był środek zimy. Kurde. Mieli rozmach, no mieli. Mieli, no zobacz jaki tutaj kurde jest, wiesz. To zobacz w Beton. jakim miejscu w ogóle. No. Dobra, teraz zobaczcie to co my widzimy. Miałem dzisiaj trochę Marcina podszkolić z latania dronem, ale mamy taki odcinek, w którym w zasadzie od samego początku coś się dzieje i jest za dużo, można byłoby Za dużo, trochę no. powiedzieć, nie? Bo najpierw tam, a dobra, to się rozgrzejemy, a dużo się w zasadzie działo. Teraz tutaj z panem Jarkiem też, no cały czas praktycznie opowiadał i w zasadzie nie zdążyliśmy nic nagrać, oprócz takich no spontanicznych rekordów, że tak powiem. Ale o patrz jakie tutaj są w ogóle te No zbrojenia. zbrojenia, kurczę. To jest w ogóle jak gęsto. Wow. No wiesz, jak pada deszcz czy coś, to mówię, dobra, przecież gdzie ja będę latać dronem? No tak. Wejdę na urbex. A z Marcinem tak się zgadaliśmy, że o, dobra, to pojedziemy gdzieś razem. I co w zasadzie? W ogóle o urbexie nie rozmawialiśmy. No, w zasadzie rozmawialiśmy o dronach, nie? No, o dronach i coś, żeby polatać w ciekawe miejsce, ale nie urbex. W zasadzie czy my rozmawialiśmy o tym, czym Marcin się zajmuje? Chyba nie. Nie no. Ale jeszcze dowiecie się, czym zajmuje. Takimi rzeczami Jedno co, jeżeli wejdą na twój kanał TikTokowy, no to na pewno się powinni się domyśleć. domyślą. Tak. A wiem, że niektórzy z was na pewno tam wejdą i sprawdzą. No słuchajcie, ten urbex może okazać się czymś ciekawym. Zaskoczymy tam? Czy idziemy tam dalej zobaczyć? Pokażę wam miejsce. Bardziej się zawsze boję, żeby w coś do dziury nie wpaść. Chyba tędy. Spodobało mi się to nagrywanie. Patrzcie jaki mur. No ja jestem pod wrażeniem tych zbrojeń. To jest naprawdę Ile to może mieć średnictwo? stary. 2 palce. No jak mój paznokieć, nie? No kurde, to. To kurde z 2 centymetr centy ma ma. na 2 centy nawet bym powiedział. Lekko, Nie no, no. 1,5. no, To na pewno około 1,8, jak już tak mam dokładnie mówić. Zobacz, jak widzę te rzeczy tutaj, i widzę tamto, to trochę tak niepewnie się czuję, że wiesz, wejdziemy i możemy być jednymi z niewielu, których przygniotła cegła. Wolę o tym nie myśleć. No tak. No nie, no wolę o tym nie myśleć, bo jedyne co się boję gdzieś dziur, wiesz, że... Można wpaść, nie? Tak, to jest chyba, nie? To jest najważniejsze. Ale i tak jesteśmy, powiem Ci, w dobrym okresie. Wiesz dlaczego? Bo jakbyśmy trafili tutaj Zarośnięte. latem czy Zarośnięte wiosną, wszystko. to byłaby masakra, byśmy tutaj nie przeszli, nie? A teraz mamy, wiesz, fajną możliwość eksploracji, nie? Tylko kurde, popatrz jak to wygląda. Tam do góry trochę strach wchodzić, Co to nie? w ogóle było? Elektrownia. Kolei. Tam gdzie, nie? Tu? No. Tak. Ciekawe, z czego to po prostu, wiesz, spadało.
Ej, następnym razem mam pomysł. Kask trzeba wziąć. No, kask techniczny. Raczej by nie pomógł, ale byłoby bezpieczniej. Szczera opinia Marcina. Pierwsza myśl. Posprzątałbym to, co tu jest tylko. I zrobiłbym miejsce, gdzie fajna impreza by mogła się odbyć. O, proszę. Klimatyczna, z moją muzyką drugą ulubioną. Techno house'y, bez gotiku, ale tak. To jest miejsce do tego. Ciekawe, czy te numery tutaj co są, nie? To są oryginały, czy to nie są? Ale chyba nie są. Nie zapytaliśmy cię. No nie, Bo nie. pytanie, wiesz, do którego roku to w ogóle działało, nie? Bo tak gdybać to... A, uwaga na te. Tak, na szkło. Gdybać to tutaj możemy, nie? Ale może to jeszcze po wojnie normalnie funkcjonowało 20-30 lat, nie? Jeszcze za komuny. Byłeś na szkoleniu z BHP Urbexu? Oczywiście, już No. to ile tam, z 10 godzin było tego szkolenia. Nawet więcej, bo to trzeba było obejrzeć bardzo dużo odcinków na YouTubie, Tak. jak to się robi, i wiesz, no zresztą całe życie to To szkolenie. jest takie online, nie? Bez papieru, ale... Safety. Tak, Myślę, tak. że- Powiem ci, będę bardziej się czuł, bezpieczniej. Jakbyśmy gdzieś oddalili się, żebyśmy nad głową nie mieli... tych elementów. Nie, tak... Mogą nie spać, ale... No i w zasadzie tak szukam drzwi, gdzie można byłoby wyjść i nie ma gdzie. Nie. No tam mamy... Zobacz. Wciśniesz się? Tak. No jak nie? No Zobacz, co przejdziesz. ty? Nie ma szans, zresztą to jest siatka. Hardkorowy urbex wzięliśmy, bo budynek już jest w stanie Agonalnym. agonalnym, tak. Co jest? Myślałem, że coś tam się ten... Coś usłyszałeś? Zobaczyłeś? Nie, myślałem, że coś się przewraca. Prawie drama. Dobra. Oj, panie Marcinie. Tak, słucham, panie Marcinie. Gdzie ty mnie wybrałeś? Zabrałeś, przepraszam. Faktycznie, to mój pomysł. I co, razem zgodnie stwierdziliśmy, że trzeba z tego miejsca się ewakuować chyba, nie? Tak, wiesz, bezpieczeństwo. Policja tam, lokalci już na nas patrzą troszeczkę, nie? Tak? No, proszę. No nie wiesz, to tak nie ma co. Ale budynek jest, słuchajcie, w opłakanym stanie i nie polecam robić urbexu ze względów bezpieczeństwa. Pamiętajcie, życie najważniejsze. Tak, tak, to trzeba mierzyć siły na zamiarę, nawet nie siły, tylko po prostu, no tutaj może wydarzyć się coś Coś losowego. na głowę spadnie nie? i po tobie, nie? No, głupia cegłówka z 4 metrów. Tak, także nie ma co i właśnie to jest fajne też, że pokazuje, wiesz, że nie zawsze trzeba wszystko zrobić i za wszelką cenę, bo ostatnio w odcinku mówiłem o tym, że pewni, już teraz się powtórzę, ale to powiem tobie tą historię, że pewni vlogerzy, że tak powiem, pokazywali zawsze dobrą stronę materiałów. Tak. Że pięknie wygląda, wiesz, tak jak na Instagramach, nie? I mówili, że no nie zawsze to tak wygląda. No wiadomo, że to nie zawsze tak wygląda, więc ja od początku ludziom narzekam, moim widzom, To jest w miarę. że dobra, jest zimno, że zmarzłem, że tu jest coś nie tak, że tak, nie tak i tak dalej, nie? No i właśnie to trzeba pokazywać. Historia piękna, wspaniała, ale no my tutaj nic więcej nie pokażemy ponad to, co teraz zrobiliśmy, bo nawet nie chce mi się dronem latać i tam wchodzić i ryzykować, bo te ściany no stoją sobie. Klasycznie spadł ci tam gdzieś dron, trzeba iść. A żeby tam dojść, to już jest ryzyko. Żeby ci coś na głowę nie spadło. Także rozsądni ludzie z nas, ci powiem.